mój kolega jest też, zrezygnował z mięsa całkowicie. Nawet po pijaku nie chciał jeść kebaba z kurczakiem. Ja jestem bardziej większym narodowcem od Młodzieży Wszechpolskiej i Romana Giertycha. Weganizm to taki styl diety, gdzie nie je się żadnych produktów odzwierzęcych. Dlaczego weganizm może być albo będzie ratunkiem naszej planety w kwestii ekologicznej? No, odpowiedź jest dosyć oczywista. Rzeczywiście hodowla zwierząt na żywność jest ogromnym czynnikiem, który powoduje zanieczyszczenie środowiska zarówno pod względem atmosfery, gleby, no i także jedzenie mięsa w obecnej formie, czyli takiej bardzo przemysłowej, nie jest specjalnie zdrowe. Ja panu powiem, ktoś zrobił dosyć długi wykład, że słonie są najsilniejszymi stworzeniami i nie jedzą mięsa. Więc może i faktycznie nie trzeba jeść mięsa, ale trzeba te białko uzupełnić właśnie przez jedzenie tych produktów, które zawierają białko, tak jak na przykład soja, warzywa strączkowe. Dla mnie weganizm ma takie dwa kluczowe wymiary. To jest ten wymiar etyczny i wymiar środowiskowy. Kluczowy jest ten etyczny, bo on to jest ten wymiar, który odwołuje się do naszego serca, do wrażliwości, empatii, do takich fundamentalnych wartości. No i ten wymiar środowiskowy bardziej związany z naszym rozumem, czyli z tym, co wiemy na przykład o wpływie eksploatacji zwierząt na środowisko naturalne. Nie, no myślę, że nie ma powrotu. Też stoją przed nami zarówno zagrożenia globalne. Musimy wyżywić coraz więcej ludzi, więc weganizm to jest dość oczywistym rozwiązaniem, bo po prostu możemy produkować więcej żywności roślinnej, rezygnując z produkcji mięsa. No 90% na przykład soi jest teraz hodowanej, uprawianej na pasze dla zwierząt. Więc zaczęło się od chęci zdrowego stylu życia, a skończyło się na wszystkich innych powodach, głównie tych etycznych, kiedy dowiedziałam się, dlaczego ludzie zostają weganami i jak to tak naprawdę wygląda, skąd ten pomysł, dlaczego to mięso jest złe, dlaczego nie powinniśmy go spożywać, więc cały czas zgłębiałam te tematy, no i w sumie pogodziłam swój styl życia, zdrowego życia ze stylem życia takim etycznym. Pierwsza grupa, wokół których koncentrują się te powody, to są kwestie etyczne. Po prostu nie chcemy krzywdzić zwierząt i dlatego decydujemy się na odejście od mięsa. Druga grupa potrzeb czy motywacji to są kwestie zdrowotne i tutaj bardzo często osoby odchodzą od produktów zwierzęcych nawet ze względu na poradę lekarza. Więc już tu widzimy, że te potrzeby będą bardzo różne od tej pierwszej grupy. A trzecia, w tej chwili rosnąca grupa osób, które odchodzą od produktów zwierzęcych i odzwierzęcych, to są osoby, których motywacją jest ochrona klimatu, dla których motywacją są kwestie ekologiczne. Powiedzcie mi, czy jesteście weganami? Nie. Ja też nie jestem weganinem. Wegetarianami? Tak. Ale nieortodoksyjnym. Co to znaczy nieortodoksyjnym? To znaczy, że przyznam się, że zdarza mi się zjeść mięso. Oczywiście patrząc przez pryzmat naszych badań jako firmy Mintel, wiemy, że nadal jest to ograniczony odsetek konsumentów, który w 100% podąża za dietą wegańską czy też wegetariańską, ale są te zmiany mówiące też o tym, że konsumenci na przykład ograniczają ilość spożywanego mięsa w diecie, ograniczają nabiał, nie tylko ze względów na alergie, nietolerancje, ale konsumenci są otwarci na te różne eksperymenty, także myślę, że bardziej powinniśmy tutaj mówić o tej otwartości na zmiany, o odejściu od tego tradycyjnego sposobu odżywiania. Chcą spróbować, nie wiem, mleka sojowego, mleka
mleka ryżowego. Przepraszam, nie powinnam mówić mleko, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, ale chodzi mi o to, że ta chęć nowości i spróbowania czegoś nowego bardzo mocno tutaj definiuje tę zmianę i to jest chyba dla nas najcenniejsze. Powiem tak, jak firma powstawała 18 lat temu, to było totalnie niszowy rynek, niszowa konsumpcja i w ogóle było ciężko. Dzisiaj obserwujemy tak w sumie, tak jak Pan mówi, 5 do 10 lat dynamicznie wzrasta świadomość społeczna, dynamicznie wzrasta liczba osób, które sięgają po produkty wegetariańskie czy wegańskie, niekoniecznie nawet będąc wegetarianami i weganami. Nawet jeżeli cieszymy się, że jest coraz więcej wegan i wegetarian, to trzeba cały czas pamiętać o tym, że to jest zdecydowana mniejszość w społeczeństwie. Więc jeżeli mielibyśmy w ogóle takie założenie, że można działać na rzecz zwierząt tylko wtedy, kiedy jest się weganinem, no to zwierzęta przegrały. Uważam, że poprawianie losu zwierząt jest w interesie nas wszystkich i powinno być jakby związane bardziej z taką zwykłą ludzką przyzwoitością, a niekoniecznie z byciem super zaangażowanym weganinem. Są sytuacje, w których jem mięso, unikam tego, informuję o tym, ale nie daje mi się też zwariować. Ja jestem gejem, ale nigdy nie powiedziałem, że nie interesowały mnie kobiety. U nas jednak tak gdzieś pewnie duża większość klientów to są jednak osoby, które tak naprawdę nie są weganami, a często były takie śmieszne sytuacje, że na przykład ktoś przychodził, przez tam rok czasu codziennie się nas stołował i nagle się dowiadywał, że on nie je mięsa i nawiał w ogóle od roku i był bardzo zdziwiony. Podsumowując jakoś te głosy na przykład w komentarzach na Facebooku czy w recenzjach, to wyraźnie widać, że zdecydowana większość naszych klientów to są osoby, które jedzą mięso. I może można by się pokusić o takie stwierdzenie, że to jest około 80% osób. Te najbardziej zagorzali przeciwnicy, którzy mówią, haha, jesz trawę, tak? W pewnym czasie mówią, a może, wiesz co, a jak to wygląda, nie? To zawsze się zaczyna od takiego zainteresowania, zaciekawienia. No ja sam, umówmy się, nie wiem, jakbym pomyślał 5 lat temu, prawda, że można w ten sposób się odżywiać i o kimś, że jest weganinem, prawda, to wydawało mi się, że jest tak samo byś powiedział, że jest kosmitą. A czy przychodzą do Was wyłącznie weganie lub wegetarianie? Czy... Absolutnie nie. Przychodzą fleksitarianie, poznałam dzisiaj nowe słowo, jest to fleksitarianin. Przychodzą także mięsożercy, którzy poszukują albo nowych produktów, albo produktów bio. Często produkt wegański jest również produktem bio. Często przychodzą osoby, które są alergikami. Produkty mamy bez laktozy. Osoby dbające o swoje zdrowie, mające problemy z cholesterolem, też nas odwiedzają. Prowadzimy wegańskiego rzeźnika, czyli w 100% roślinne wędliny oparte na najwyższej jakości półproduktach. Produkty, z którymi chcielibyśmy trafiać nie tylko do osób, które opierają swoje jedzenie na produktach roślinnych, ale również do tych, którzy są wszystkożerni. Na razie podział wygląda tak mniej więcej 50/50. Opierając się tylko na weganach, to myślę, żeby nawet połowa lokali w Warszawie nie wyżyła i nie utrzymała się, bo nie ma nas aż tak dużo, nawet w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa. A naprawdę ilość takich osób, które potrzebują takich miejsc z innych celów, czyli prozdrowotnych, bardzo dużo ludzi po prostu zaczyna myśleć nad tym, co je. Niektórzy bardzo negatywnie kojarzą słowo weganizm i prawda jest taka, że to jest trochę wina niektórych wegan. Już nawet niektórzy weganie mówią, że okej, to umówmy się, że olej palmowy i awokado nie są wegańskie. Tak? No, możemy się tak umówić, oczywiście. To jest kwestia pewnej umowy społecznej, ale jak już patrzymy czysto na to, że coś rośliną czy nie jest, no to awokado jako żywo rośliną jest. Z tego punktu widzenia system etyczny, w którym staramy się wyeliminować całkowicie jakikolwiek dyskomfort zwierząt, wydaje mi się bardzo już radykalny i trudny do wprowadzenia i z całą pewnością nie będzie powszechny. Produkujemy żywność wegetariańską i wegańską, ale chcemy dotrzeć z tą zdrowszą żywnością do szerokich mas ludzi.
do zwykłych konsumentów. Zwykły konsument, który nie jest wegetarianinem, weganinem, to bardzo często jak zobaczy, że coś jest wegetariańskie, że coś jest, to ono z daleka wielkim łukiem będzie omijał. Natomiast jestem przekonana, że taki mięsożerca, powiedzmy zapalony, raczej nie wybierze produktu, który będzie miał duży napis wegańskie dla wegan. Tylko dla wegan. Zdarza się czasami, tak, zdarzają się też skrajności, no bo po prostu kojarzy mu się to źle i gdzieś tam kojarzy mu się to pewnie z takim wojującym weganizmem. Nie chcieliśmy robić koszulek, które będą takie na poważnie, tak, fight for animals rights, czy tam co im robicie, to okrucieństwo, ponieważ uważamy, to jest zresztą też psychologicznie uzasadnione, że taki przekaz, kiedy wpędzasz kogoś w poczucie winy, czy próbujesz go tak na siłę do czegoś, prawda, zmuszać, pokazać, że źle robi, działa odwrotnie, że człowiek się zamyka, robi bardziej agresywny i tak naprawdę chcąc zrobić coś dobrego, robisz tak naprawdę coś bardzo złego. Jest wiele dróg do tego, jak przekonać ludzi do niejedzenia mięsa. Na pewno organizacje prozwierzęce mają sprawdzony ten jeden kierunek związany z aspektem etycznym. Często pokazują, jak okrutna jest hodowla zwierząt i te argumenty trafiają do części konsumentów. Niestety często jest też tak, że jesteśmy tak bardzo odcięci od tego, czym jest żyjące zwierzę, a tym, co ląduje na naszym talerzu, że mechanizmy wyparcia, które są w naszych umysłach, sprawiają, że po prostu nie potrafimy połączyć tego kotleta z tym małym cielaczkiem, czy tą zabijaną krową. Jednym z twierdzeń, z którym się spotkałam w środowisku wegańskim, jest to, że to jest w porządku, żeby jakby zostawać weganinem powoli, ale trzeba od razu mieć jasny cel, że chce się zostać tym weganinem. No i pytanie, czy na pewno zawsze tak musi być? Na przykład, czy musisz od razu mieć na celu to, że nie będziesz w ogóle jeździł samochodem i będziesz jeździł tylko rowerem? Czy może w porządku jest stwierdzić, że na początek spróbuję jeździć rowerem raz w tygodniu? Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbyś od początku mieć taki cel i mam wrażenie, że czasami takie mocne nastawienie, że ten cel musi już być obecny, powoduje dużo większy stres związany z samą decyzją, bo dużo osób być może, i tutaj korzystając z tej analogii samochodu i roweru, myślę, że dużo osób chce żyć trochę zdrowiej, ale niekoniecznie czują potrzebę deklarowania się, że nie chcą wcale jeździć nigdzie samochodami. A może się okazać, że jeżdżenie raz w tygodniu rowerem będzie sprawiało im na tyle dużą frajdę, że zaczną jeździć rowerem 2 razy w tygodniu, a później stwierdzą, kurczę, może w ogóle nie opłaca mi się trzymać tego samochodu, skoro on cały czas stoi w garażu, a ja tylko płacę za niego podatki. Jeździ Pan na rowerze? No często w ramach treningu i regeneracji. W sezonie 2 razy w tygodniu, po zawodach zawsze, żeby trochę stawy odpoczęły, więc no dużo jeżdżę. Myślę, że kilkaset kilometrów miesięcznie wyjdzie. Czyli można powiedzieć, że jest Pan marksistowskim lewakiem? Bo... Jestem weganinem i cyklistą. Tak. No bo nie ukrywajmy, że jednak pewna łatka jest przyklejona ze środowiska politycznego, z którego się Pan wywodzi i no jak Pan to odbiera? No inaczej, chodzi pewnie o sławetną wypowiedź, prawda, że weganie i cykliści tam, to prawda, to przeciwnicy klasowi, czy tam polityczni. Nie, no ja uważam, że z 2 powodów ta wypowiedź ministra Waszczykowskiego to jedna z takich, jakby miał w 2016 takich najmniej roztropnych wypowiedzi szukać, to ona by była w czołówce na pewno na podium, dlatego że to ona też, jestem politologiem, byłem w polityce, mogę też ocenić ją nie tylko w kategoriach takich no, bez sensu, ale w kategoriach politycznych. To jest błąd, bo może wegan za dużo nie ma, ale nawet jeśli są, to podział wśród nich polityczny, światopoglądowy jest dokładnie taki sam jak w reszcie społeczeństwa. Znaczy to się nie wiąże, jak ktoś jest weganinem, to prawda głosuje na tą partię albo na tamtą, a wśród rowerzystów, no to sorry, znaczy to jest kilka milionów ludzi, którzy używają rower, często wiążą jakoś, myślą o nim, na zasadzie jeżdżą nim do pracy, albo rekreacyjnie, albo dla sportu i jak się kogoś ustawia, kto nie jest wrogiem jako wroga, to on się tym wrogiem stanie, znaczy tracić wyborców w ten sposób nie ma sensu, znaczy to jest błąd polityczny. Można nie jeść mięsa,
jeździć na rowerze i głosować na PiS. Myślę, że to częste zjawisko, ale jak się będzie stygmatyzować, to ci ludzie po prostu powiedzą, to nie chcecie mnie, to nie. No. Ja to widziałem także pracując na przykład nad kwestiami uboju rytualnego, gdzie koalicja polityków antyubojowych, przeciwko ubojowi rytualnemu była od prawa do lewa. To nie było tak tylko, że ja, lewicowy polityk, zacząłem walczyć o ubój rytualny. Moim przyjacielem w walce o zakaz uboju rytualnego był między innymi poseł Suski z Prawa i Sprawiedliwości, czy poseł Halicki z Platformy Obywatelskiej, więc ponad podziałami potrafiliśmy pracować nad tymi kwestiami w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt. Moją koleżanką, która siedziała zawsze obok mnie, była posłanka Szczypińska z PiS-u, z którą ja się nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach. Prowadzimy ostre spory polityczne, ale jest kwestia dobrostanu zwierząt nas połączyła. Weganizm jest też kwestią polityczną, bo weganizm jakby jest częścią dzisiaj pewnego modelu społecznego, gospodarczego państwa i jak popatrzymy na wyzwania, które czekają świat w perspektywie lat 20, 30, 50, 100, to tak naprawdę jedynym racjonalnym wyborem jest eliminacja z naszej diety, z naszych ubrań, kosmetyków zwierząt, bo dzisiaj wiemy, jak negatywnie to wpływa na ocieplenie. Jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy na przykład, że branża spożywcza, hodowla bydła ma gorszy wpływ na ocieplenie niż transport kołowny. A dzisiaj to są już twarde badania i z mojej perspektywy to jest wybór oczywisty. To nie ma jakby alternatyw. Dzisiaj może to jest garstka polityków zielonych, progresywnych, ale zobaczycie, że za 10-20 lat Jarosław Kaczyński będzie z dumą mówił, że on nie je schabowego, a poseł Pawłowicz, jak będzie jadła kanapkę w Sejmie, to będzie to kanapka wegańska. To jest tylko kwestia czasu. Tak jak media interesują się właśnie stylem życia polityków, polityczek w różnym aspekcie. Miejmy nadzieję, że właśnie sprawą też polityczną będzie czy kanapka, czy sałatka posłanki, czy posła była wegańska. To jest dobry przykład, bo kluczowe jest, aby weganizm był częścią naszej kultury, naszego języka, naszej debaty. Skuteczne zwycięstwo w narzuceniu dyskursu powoduje istotną zmianę mentalną. Spójrzmy nawet na nieodległy temat ekoskóry. Nazywanie czegoś ekoskórą, a nie plastikiem, znacząco zmienia percepcję. Jakbyśmy wchodzili w szczegóły, no to ekoskóra nie ma ze skórą nic wspólnego. Ale ludzie już powszechnie zaakceptowali, no że nie dość, że skóra, to jeszcze w dodatku eko, czyli dwa bonusy, dwa w jednym. To jest przykład na to, że walkę o język tutaj także można wygrać. Czy dieta wegańska jest lepsza od diety poselskiej? Zdrowsza zdecydowanie, bo dieta poselska jest taka, że tak, nieregularne jedzenie, czasem cały dzień nic i dopiero kolacja, prawda, pół lodówki. Sporo takich spotkań na zasadzie tu piwko, prawda, tutaj jakiś tatarek, więc takich spotkań, jak się siedzi przy stole. Sporo alkoholu, ale to nie wszyscy, znaczy to jak ktoś lubi, zdarzają się ludzie, którzy są w polityce i nie piją, ale jest ich pewnie mniejszość. Więc to jedzenie jest bardzo nieregularne, dużo stresu, żadnego sposobu, żeby sobie z tym stresem rozładowywać go inaczej niż właśnie przez, nie wiem, przez jakieś jedzenie, alkohol, papierosy. Nie ma na to czasu. W związku z tym na pewno jest zdrowsza, ale też czy jest możliwe, żeby połączyć jedno z drugim? Pewnie, też myślę, że to żaden problem jest. Z dzisiejszego punktu widzenia, jak na to patrzę, to myślę, że to nie problem. W takiej potocznej debacie weganizm jest pewnie kojarzony stereotypowo chyba z tak zwanym lewactwem, z osobami, które politycznie są po tej lewej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to tak naprawdę wszystkie dotychczas biorące udział w rządzeniu opcje polityczne nie popisały się w tym zakresie. My musimy oczywiście działać w kwestii praw zwierząt bardzo mocno z nastawieniem na cel. Jeśli jesteśmy w stanie osiągać
budować koalicje czasami bardzo egzotyczne na rzecz praw zwierząt, to po prostu róbmy to, bo to jest korzystne dla zwierząt, dla środowiska, dla ludzi. I podobnie jak posłowie budują koalicje egzotyczne w innych sprawach dotyczących gospodarki, biznesu, podatków, edukacji, zdrowia itd., my też musimy nauczyć się odrzucać takie myślenie trochę takie silosowe i w kategoriach pewnych łatek politycznych. Jeśli są ludzie, którzy są w partiach prawicowych otwarci na zmianę, to prowadźmy z nimi dialog, bo to jest potrzebne zwierzętom. Wymuszać deklaracje na politykach, takie jak kiedyś od Bronisława Komorowskiego, który chwalił się tym, że jest takim rubasznym, myśli, postrzelamy sobie, wymuszać na nich deklaracje i pilnować tego, żeby wycofywali się z takich rzeczy. Docierać do polityków, takich jak Adam Hoffman, którzy będą rzecznikami pewnych spraw i to robić, czyli lobbować wszędzie, ponad znów podziałami i barwami partyjnymi, politycznymi. Oczywiście ja mam problem inny, że każdy pomyśli, że traktuje to w kategoriach politycznych, prawda? A po co tam poszedł? A co właśnie tam chce pójść do partii razem, prawda? Albo coś tam chce. Nie, ja właśnie nic nie chcę. Nie. I mówię to wielu ludziom, ja nie zmieniam swojej drogi, ani swojego światopoglądu na wiele spraw. Naprawdę, nadal jestem taki, jaki byłem. Myślę o wielu sprawach podobnie. Na niektóre myślenie mi się zmieniło w pewnych obszarach, ale to bardziej na takie rzeczy związane z samym sobą, a nie nie wiem, na pogląd na państwo, prawda, albo że przestałem chodzić do kościoła. Nie, no wcale nie, no. To się nie zmieniło. Tu go podziwiam, że on zrobił to praktycznie z dnia na dzień, bo i ja go poznałam, jak on miał 3 tygodnie tej diety i on już wyglądał na takiego 100% weganina, który po prostu wszystko o tym wie, takie fantastyczne rzeczy gotuje. Także mało się spotyka takich osób. Raczej osoby jak przechodzą na dietę wegańską, to jednak gdzieś tam ten wegetarianizm jeszcze jest wcześniej. A tutaj u Adama było prawie na 100% wegańsko, bo wiem, że raz na jakiś czas coś mu się zdarzy zjeść, ale bardzo rzadko. Czyli można powiedzieć, że przeszedł dobrą zmianę. Dobra zmiana. Gratulujemy. Czy weganie w takim razie mogą jeść ryby? Właśnie chyba nie, raczej nie. W ogóle to są zwierzęta. Ja trochę tego nie rozumiem w ogóle, jak wegetarianie mogą jeść ryby, skoro to też są zwierzęta, ale to inna kwestia. Ale nie jedzą ryb. Też nie jedzą ryb? Nie jedzą, ale na to jest pewno tak, nie że ryby nie do końca są mięsem. Ale są zwierzętami. Jeszcze trochę pracy jest do zrobienia, jeżeli chodzi o świadomość konsumentów, o taką normalność, jeżeli chodzi o rozmawianie o tej diecie, bo często gdy się rozmawia w grupie przyjaciół, to jednak nadal weganie, wegetarianie są w takiej niszy. Ale chodzi mi o ten taki luksus rozmawiania o tych różnicach i też próbowania, słuchaj, no to może spróbuję, co ugotowałeś dzisiaj i tak dalej, ta otwartość w naszych głowach się zmienia. Polski konsument jest bardzo otwarty na zmiany, oczywiście w deklaracjach. Często w sklepie te postawy inaczej wyglądają, ale to nie zmienia faktów, że ta chęć zmiany na poziomie świadomościowym już się odbyła. W związku z tym dla mnie jest to ogromny krok. Jesteśmy trochę za Europą Zachodnią, ale to dobrze. Jest jakiś lider, możemy za nim podążać i jeżeli wyłapujemy te dobre kierunki i tą dobrą zmianę, to dlaczego nie? Jesteśmy trochę konserwatywni, ale z drugiej strony myślę, że w Polsce jest dosyć mocna też kultura przygotowywania jakby takiego dosyć dobrego jedzenia i przygotowywania samodzielnego. Tym też byłam czasami zaskoczona, jak jeździłam gdzieś za granicę i widziałam, jak dużo lokali, na przykład w miejscach turystycznych po prostu przyrządza potrawy, wrzucając je do mikrofalówki. Miałam jednak poczucie, że w Polsce to nie przechodzi, że u nas takie powiedzmy domowe jedzenie jest dosyć popularne. I teraz myślę, że to jest kwestia trochę tego, co zaoferujemy jako te takie dania domowe. Bo z jednej strony kiedyś był taki trend, że praktycznie wszystko, co było wegetariańskie, było hinduskie, więc myślę, że wtedy było tak mocno, można było mieć dosyć mocne poczucie, że albo jesz tak tradycyjnie, albo wegetariańsko. Myślę, że możemy zostawić sobie ten taki konserwatyzm i to takie jedzenie od mamy, tylko po prostu zastępować to pełnowartościowymi produktami wegetariańskimi czy wegańskimi. Natomiast nie byłbym przekonany, że koniecznie będzie tak, że w Polsce akurat Polak do ostatniej kropli krwi tutaj właśnie jeszcze będzie bronił widelcem swojej kaszaneczki. Myślę, że raczej jesteśmy pewnym miksem kulturowym. Niektóre rzeczy nam przychodzą łatwo, technologiczne, niektóre trudniej. Polacy i Polki, spodziewam się,
mają element racjonalny. Jeżeli dostrzegą, że coś jest fajne, no to z całą pewnością mogą za tym pójść, czego przykładem jest chociażby sukces ogromny hot dogów niepochodzenia zwierzęcego na stacjach benzynowych. W internecie wiadomo, można wyczytać wszystko, natomiast rzetelne informacje, żeby je znaleźć, szczególnie w języku polskim, no to tego już jest bardzo mało. Druga sprawa to jest po prostu nasza tradycja, nastawienie i brak wiedzy tego, jak po pierwsze zbilansować tą dietę, no bo ona jest, nie ma co ukrywać, trudniejsza do zbilansowania niż dieta tradycyjna, a druga sprawa to jest to, że wszyscy są przekonani, że mamy liczne niedobory pokarmowe, żelazo, tak samo jest niedoborowe na diecie wegańskiej, jak i na diecie tradycyjnej. I wiele można takich przykładów pokazywać. Także myślę, że to jest po prostu jeszcze kwestia naszego myślenia. No bo nie dostarczamy żadnych witamin, białka i różnych takich rzeczy do organizmu, więc no. Jakie największe grzechy popełniają Polacy właśnie jedząc tradycyjnie? Ciężko jedzą tłuste rzeczy, zasmażane jakieś kotlety, kapustę, zasmażane. A przecież to wszystko można by było zrobić dużo lżej. Kapusta nie musi być smażona, może być ugotowana. Jedzą ogólnie dość sporo tłuszczu. Też jemy sporo ziemniaków, ale z ziemniakami to nie jest tak, że one są niezdrowe oczywiście, tylko kwestia tego, z czym je połączymy. No i myślę, że to, co jest najważniejsze, to za dużo wędlin, za dużo nabiału, za dużo smażonych rzeczy i zbyt monotonne te posiłki. I na przykład ktoś mówi, ta dieta wegańska to jest w ogóle taka monotonna. Co ty jesz? Soję na co dzień? Soję, kapustę, sałatę? Jak myślicie, jak wyglądają takie standardowe posiłki wegan, skoro tak nic nie jedzą? Sałatki jakieś na pewno. Co jeszcze? No i chyba w sumie tyle. No jakieś zupy może, takie warzywne czy tam owocowe, ale tak to nie wiem, to raczej nic innego. Moja przyjaciółka kochana Magda Gessler, która uwielbia wąchać te wszystkie balerony, karkówki i gotować bigos mięsny. Kiedy przyjechała pewnego dnia, żeby zorganizować nam Sylwestra w Słupsku, to ugotowała po raz pierwszy w życiu pewnie tak publicznie bigos pełen mięcha, ale też bigos wegetariański i to podkreślała i była dumna z tego i mówiła, Robert nie je mięsa, przygotowała mu bigos wegetariański, którym obdzieliła ludzi. A gdybym poszedł w ortodoksję i powiedział, Magdy Gessler nie zaproszę, bo Magda Gessler gotuje mi bo Magda Gessler gotuje bigos mięsny, to obawiam się, że też Słupszczanie nie mieliby okazji spróbować bigosu, bo by nie przyszli na innego kucharza, który jest mniej znany od Magdy Gessler. Wszyscy weganie i weganki spotykają się z pytaniami dotyczącymi swojego zdrowia, dotyczącymi ewentualnych braków witaminowych czy w zakresie jakichś minerałów, dotyczących wyników badań lekarskich. Gdybyśmy więcej wiedzieli na temat diety wegańskiej, gdyby bardziej rozpowszechnione były te informacje, które dotyczą tej diety, myślę, że nie byłoby też takich zarzutów związanych z tym, że jakiś rodzic stosuje u swojego dziecka dietę wegańską. Natomiast z mojego doświadczenia osobistego wynika, że nawet wśród lekarzy brak jest informacji, takich rzetelnych informacji popartych badaniami na temat diety wegańskiej. Myśli Pani, że to może być zdrowa dieta, czy niekoniecznie? To zależy, ale wydaje mi się, że jednak mięso i ryby są potrzebne dla organizmu. Brakuje białka i tych produktów mlecznych. Niedobór białka w diecie wegańskiej to jest największy mit, jaki tylko istnieje. Jeżeli nasza wartość energetyczna diety jest na co dzień dobra, to zawsze pokryjemy swoje zapotrzebowanie na białko. No jeżeli chudniemy, no to możemy ewentualnie zobaczyć, że tego białka może być mniej. Druga sprawa jest taka, tego białka jemy sporo, ponieważ białko jest wszędzie, tak jak wszystkie składniki odżywcze. No nie ma tylko w cukrze i w tłuszczu, natomiast produkty zbożowe, warzywa, owoce, orzechy, pestki, nasiona, to wszystko zawiera białko. No, generalnie jak w każdej diecie trzeba uważać, żeby dostarczać organizmowi wszystkich tych substancji odżywczych, których się powinno dostarczać, czyli na przykład suplementować białko. No i to można robić za pomocą fasoli i tak dalej, więc
No dieta jak każda inna, jeśli komuś odpowiada, to jak najbardziej. Ja jestem trochę z tej szkoły związanej z dietą wegańską, jeżeli chodzi o zdrowotność. Moja żona jest taką typową etyczną weganką. Ja przychodzę ze względów zdrowotnych i testuję cały ten proces przemian organizmu pod względem diety wegańskiej, regeneracji sportowej i tak dalej. I widzę, że działa, więc się jej stosuję. Patrząc na badania naukowe wśród populacji, które są na diecie roślinnej i które są na diecie tradycyjnej, jak porównamy te populacje, to faktycznie weganie tutaj dużo lepiej wypadają, bo mają mniejsze ryzyko chorób układu krążenia, mniejsze ryzyko na przykład cukrzycy typu 2, więc jest dobrze. Ale ta dieta musi być faktycznie odpowiednia. W przejściu na weganizm zdrowie się poprawiło, chociaż nawet też nie oczekiwałam tego. I tak naprawdę też dopiero z perspektywy czasu połączyłam fakty, że to wtedy mi zniknęły różne alergie. Miałam alergię na pomarańcze, na orzeszki ziemne i teraz zupełnie tego nie ma. Ja bardzo długo unikałam tych produktów. Myślę, że utrudnienia nie są takie duże, bo teraz ten weganizm się bardzo rozpowszechnia i to w sumie się już trochę z tego robi taki styl życia, więc uważam, że ten weganizm nie jest wcale niczym jakimś utrudnieniem. A czy jest zdrowy? Słyszałam, że tak i podobno też często ludzie przychodzą nie tylko ze względów tych ideowych, co bardziej właśnie zdrowotnych. Ta dieta, jeżeli jest dobrze zbilansowana, słowo klucz, chociaż wiele osób nie lubi tego słowa, każdy może stosować dietę wegańską. Od niemowlaka, kobieta w ciąży, karmiąca, przez właśnie osoby starsze. I tym bardziej w tym wieku, jeżeli się przejdzie na taką dietę roślinną, to organizm zaczyna się regenerować. Wtedy czujemy bardzo dużą zmianę. Ja mam dużo pacjentów z chorobami stawów. To są właśnie takie osoby 60, 70, nawet 80 plus, gdzie na przykład miałam wywiad na temat leczenia dietą wegańską właśnie tych chorób zapalnych, to praktycznie później co drugi pacjent to była starsza osoba z problemem bólu stawów. Była pani, która przyszła z laską, po 3 miesiącach już przyszła bez laski. Dobrze skomponowana dieta wegańska jest po prostu taka sama, jak dobrze skomponowana dieta tradycyjna i niczego w niej nie brakuje. I dlatego nie chcę tutaj mówić, że zostań weganem, będziesz robił dużo lepsze wyniki, ale chcę powiedzieć, że można żyć lepiej, w zgodzie ze sobą, a tych wyników nie pogarszać. Moja motywacja jest czysto sportowa. Ponieważ zacząłem biegać sporty wytrzymałościowe, ultramaratony i miałem kiedyś taką sytuację, że byłem na obozie na rekonesansie trasy rzeźnika z prawdziwymi biegaczami, takimi naprawdę harpaganami, chłopakami i dziewczynami, którzy osiągają świetne wyniki, biegają od wielu lat. Ja tam taki, prawda, początkujący, ale była dyskusja przy stole i było mniej więcej pół na pół. Pół je mięso, pół jest na diecie wegańskiej. I dlaczego, prawda? No ci weganie, że nie zakwaszają się mięśnie, przez to, że nie je się mięsa, że się szybciej regenerują, że się czujesz lżej, że możesz dostarczyć to białko w inny sposób, węglowodany nie ma żadnego problemu. Mówię, no ciekawa dyskusja, ale nie rozstrzygnę jej, bo przez całe życie jadłem mięso, nie wiem jak to jest, mówię, robię sobie taki 3 tygodnie test i idę na dietę wegańską, zobaczymy co będzie. Tak zrobiłem. 3 tygodnie okazało się, że jest naprawdę super, że jest dużo lżej się biega, że rzeczywiście ten proces między jednym treningiem a drugim, ta regeneracja przebiega natychmiastowo, że są fajne wyniki, że utrzymuje się waga, ale jednocześnie ten organizm zmienia swoje proporcje. I mówię, no to w ogóle się nawet nie zastanawiałem. Zmniejszyłem swoją wagę 15 do 20 kg, schudłem. Wraz z tą dietą taką ścisłą, kiedy straciłem te 15 kg, rozpocząłem bieganie i od tego czasu biegam. I później w miarę upływu czasu, kiedy tak biegałem, przeczytałem książkę Richa Rolla ze Stanów Zjednoczonych Ukryta siła. I on zainspirował mnie do weganizmu. Jak Ci się powinie noga, to oczywiście pierwszym komentarzem, na jaki pewnie się natykasz, to, że to przez weganizm, ale czy zdarzyło Ci się, jestem pewny, że były takie pytania, jeśli zdobywasz na przykład medal na Igrzyskach Olimpijskich, to zdarzają się pytania mówiące albo takie spostrzeżenia, że pewnie jakbyś nie była weganką, to może by było złoto.
Tak, i to mnie rozśmiesza, bo zawsze mówię, to dlaczego 35 pozostałych zawodniczek jadło mięso, a ja byłam jedyną weganką. To mówię, Może za mało jedli mięso. mówię, może ta 36, gdyby, no nie wiem, no je mięso, tak, a była jednak 36, więc no absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że no wiadomo, kiedy startowałam na igrzyskach, byłam gdzieś tam po kontuzji. Dla mnie to 3. miejsce było wielkim powodem do radości i to był najszczęśliwszy moment, jeden z tych najszczęśliwszych momentów mojego życia. Jeśli ktoś jest w stanie coś takiego powiedzieć, no to no wiadomo, co myślę o takich ludziach. Raczej powinni się zająć swoimi sprawami, swoimi celami, bo chyba nie do końca wiedzą, co mówią i o czym mówią. Ja chciałem zobaczyć, jakie efekty będą po przejściu na weganizm, jakie będą moje osiągi sportowe, jak będzie czas przebiegów, czy będę się lepiej czuł po prostu przy bieganiu, po bieganiu w ciągu dnia. I po tych pół roku stwierdzam, że rzeczywiście jest lepiej. Taki przykład od grubasa właśnie, takiego 100-kilowego do ultramaratończyka, który jest w stanie się świadomie odżywiać. Okej, jeśli to działa, to znaczy, że warto spróbować i ja polecam nawet taki krótki test na początku postawić sobie, słuchaj, spróbuj tak jak ja. Ja zrobiłem tak na zasadzie 3 tygodnie, będzie okej, to będzie okej. No to nic nie kosztuje, to przez 3 tygodnie sobie jakby krzywdy nikt nie zrobi, nawet jak będzie to robił niewłaściwie, no bo to jednak trzeba pamiętać, że ta dieta wegańska to trzeba też mieć świadomość tego, co się je, że warto jednak myśleć o tym, żeby tego białka było odpowiednio, zamiast mięsa coś trzeba dostarczać, więc przez 3 tygodnie nawet jak ktoś popełni błędy, to prawda, to sobie krzywdy nie zrobi, ale potem to też bardzo mocno radzę, żeby albo się skonsultować z kimś, kto się na tym zna, albo czytać o tym, to jest niezbędne. To nie jest skomplikowane, to tylko po prostu trzeba się przedstawić, że to jest po prostu możliwe i nie, ale jak to? Przecież jak to możliwe, żeby nie umaczać kotleta w jajku rozbełtanym? Przecież to wszystko, a są patenty, tylko po prostu trzeba te wszystkie patenty sobie sprawdzić, tą wiedzę po prostu zdobyć i zaakceptować. Może być coś takiego jak wegańskie lody? O dziwo, szok, niedowierzanie. Jak najbardziej może być i jest to łatwiejsze niż się wydaje. My robimy nasze lody na bazie śmietan roślinnych, które robimy sami i to są różne śmietany, na przykład sojowa, czy tam ryżowa, kokosowa, migdałowa, przeróżne. I to jest baza i do tego dodajemy później naturalne składniki, czy to owoce, czy czekoladę belgijską, bakalie różne, także co tam nam przyjdzie do głowy. Robimy takie tradycyjne połączenia smaków albo bardziej szalone. Wiadomo, że jest mnóstwo rzeczy, które jedzą weganie, a których nie jedzą osoby na takiej tradycyjnej diecie i ja sama się przyznam, że dopóki nie byłam weganką, nie wiedziałam, co to jest w ogóle soja, soczewica, groch, fasola, ciecierzyca, w ogóle to była abstrakcja, gdzieś tam zupę grochową zjadłam fasolową, ale żeby strączki dokładać do innych dań, to no, nie było to dla mnie normalne. Nie wiedziałam, że można zrobić obiad właśnie z soczewicy i że to jest też bardzo dobre, czy z cieciorki. Źródłem inspiracji może się stać jakaś totalnie przypadkowa rzecz, że gdzieś tam na jakiejś reklamie, na billboardzie się zobaczy jakieś połączenie albo coś tam w telewizji się usłyszy, że coś pasuje do czegoś i tak naprawdę to nie musi być już gotowy pomysł na nie, tylko właśnie jakaś inspiracja, żeby coś z czymś połączyć. I to jest też takie właśnie fajne poszukiwanie, a czasami to są na przykład jakieś przepisy tradycyjne z jakiejś kuchni świata, które gdzieś tam sobie znajdujemy, czy to w internecie, czy to właśnie podczas jakichś podróży, czy gdzieś tam w jakichś innych restauracjach, nawet niekoniecznie wegańskich. No dużo grzebiemy po jakichś książkach kulinarnych, czasopismach kulinarnych, blogach kulinarnych. To jest jakby całe nasze życie, nasza pasja i po prostu mamy trochę fioła na tym bukcie. Nagle mamy bezy bez jajek, tak? Bo ktoś wpadł na pomysł, że robimy z wody z cieciorki, tak? Czy na przykład mamy serki z nerkowcu, które w ogóle są dużo lepsze niż takie zwykłe sery topione, tak? No, po prostu to się ciągle rozwija i ta dostępność i to taki słynny slogan, to co ty jesz i jak zastępujesz, po prostu tutaj w ogóle nie ma racji bytu, ponieważ je się bardzo różnorodnie, zastąpić można wszystko i nawet może być to i podobne w smaku, i w wyglądzie, i pomijając to, że jest dużo zdrowsze i ma dużo lepsze właściwości, które się łatwiej przyswajają tak organizmu niż mięso tak zwane typowe. Więc tutaj ta dostępność produktu na pewno ma duże znaczenie w tym momencie, no bo jest po prostu łatwiej i ciekawiej. Jak ktoś nie je mięsa 20 lat i zrobi coś
wow, to smakuje jak, nie wiem, tatar, no to się okazuje, że ktoś, kto je w ogóle nie smakuje jak tatar, to po prostu nie nazywaj tego tatarem, tak? Czasami weganie szukają takich smaków, powiedzmy, z przeszłości. Dla mnie to nie jest niczym negatywnym tak naprawdę, bo chociaż często się nieweganie czepiają, tak, że ktoś po prostu, dlaczego szukasz smaku mięsa, jak go nie jesz, to po co ci ten smak? Zresztą inni weganie też się czepiają czasem, więc wszyscy tak, się no, czasem ja czepiają. uważam, że tak jak kiedyś taki hinduski mędrzec powiedział, co mi się bardzo podobało, że nie ma nic złego w smaku mięsa. To nie chodzi o smak, tutaj chodzi po prostu o to cierpienie, które jest tam zawarte. Najbardziej w sumie to tak ciekawi nas jednak poszukiwanie jakichś nowych rzeczy w warzywach, które są już znane, tak jak tutaj na ścianie mamy takie no w sumie najprostsze i znane każdemu warzywa namalowane i czy to jest pork, cebula, czy burak, czy seler, to tak naprawdę znamy je już tak od dzieciństwa, tak tradycyjnie jedząc w jakichś tam formach, a my właśnie staramy się trochę tak to wszystko obrócić i poszukać w nich jakichś takich smaków, czy faktur, czy tekstu, czy takich rzeczy, których po prostu do tej pory w ogóle nie łączyliśmy z tym warzywem i to nas najbardziej interesuje w weganizmie. Mieliśmy już kontakty z branżą mięsną. Hodowcy z reguły nie są zainteresowani tym, co poprawiać. Na pewno nie pytają się o to nas, ale jeżeli chodzi o wprowadzanie roślinnych alternatyw, to mamy już kontakty z branżą mięsną i jestem przekonana, że będziemy tutaj widzieć duży rozwój w tym kierunku. Hodowcy, a producenci wyrobów mięsnych czy odzwierzęcych to oczywiście jest spójna grupa, ale każdy z nich ma trochę inne interesy i trochę inaczej podejmuje swoje decyzje. Pamiętajmy, że produkcja zwierzęca w całej Unii Europejskiej jest szeroko dotowana i dopóki te dotacje będą utrzymywane, dopóty nawet głębokie zmiany rynkowe nie będą tak dla tych producentów odczuwalne. Więc aby ta zmiana mogła się wydarzyć, muszą wydarzyć się również zmiany polityczne. I tutaj no, cała nadzieja w nowym pokoleniu posłów, posłanek do Parlamentu Europejskiego, którzy patrzą na te zjawiska nieco szerzej i miejmy nadzieję, że doprowadzą do takich zmian, abyśmy po prostu mogli w sposób uczciwy pozwolić tym hodowcom odejść od produkcji zwierząt. Jeżeli chcemy na dużą skalę produkować wegańskie produkty i właśnie dotrzeć do tego przeciętnego Kowalskiego, musimy się liczyć z tym, że w pierwszej kolejności zrobią to ogromni gracze, którzy mają na to środki finansowe, którzy są w każdym markecie dużym, są łatwo dostępni, mają środki również na reklamę i myślę, że to jest super, bo to na przykład w wielu przypadkach myślę, że pozwala zrobić pierwszy krok temu Kowalskiemu, żeby spróbować tych wegańskich produktów. One są wtedy też w tej bardziej atrakcyjnej cenie. Czyli ten Kowalski kupuje sobie ten warzywny pasztet i stwierdza nagle, że w sumie czemu nie? I naprawdę wierzę w to, że później, na kolejnych zakupach, jeżeli się przekonuje do tej diety roślinnej i z przeróżnych względów, jakby absolutnie jest mi to obojętne, z jakich względów ktoś przechodzi na tą dietę roślinną, czy bardziej roślinną, później zaczyna sam szukać tych wegańskich produktów. Tutaj słowem kluczowym jest ta różnorodność, docieranie do różnych potrzeb konsumentów i też dywersyfikacja portfolio. Rynek się zmienia i też powoduje, że nasze jak gdyby takie revenue streams, te wszystkie kierunki, z których pozyskujemy przychody, są zbilansowane i ta różnorodność, tak jak się mówi, nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku, to też jest dobre rozwiązanie, na przykład dla firm mięsnych. Oczywiście jest to pytanie, jak dobrze komunikacyjnie to zrobić ten ruch, tak? Zakłady mięsne Silesia, zakłady mięsne Balcerzak, czy też Sokołów, wydaje mi się, że sobie z tym poradziły, ale trzeba z jednej strony nie zniechęcić konsumentów, którzy są tymi twardymi mięsożercami, którzy kochają te produkty i zobaczą, oj, moja ulubiona marka, to coś tutaj tworzy na boku. Wydaje mi się, że wyważona komunikacja, bardzo duża dyplomacja, aby tych dwóch grup nie zniechęcić, też nie skłócić między sobą, to jest wyzwanie. Już sama strefa produktowa jest mniejszym tutaj kłopotem, wydaje mi się, niż ta komunikacja i ten dialog, taki otwarty, bardzo szczery, ale też pokazujący, że granic nie ma. Zaufajmy, każdy jest inny, ale to nadal może świetnie prosperować. Wszelkie badania mówią o tym, że konsumpcja mięsa maleje. Maleje również konsumpcja produktów odzwierzęcych, w Europie oczywiście, tak? Inaczej wygląda sytuacja na przykład w Azji. Ale kiedy mówimy o rynku europejskim, rynku polskim, to musimy zauważyć, że ta konsumpcja maleje, w związku z czym producenci prędzej czy później staną przed tym wyzwaniem, co zrobić. I teraz możemy zaobserwować znakomitą sytuację, gdzie bardzo wielu producentów znanych, utrwalonych marek zwierzęcych, marek mięsnych czy
wędliniarskich rozszerza swoją ofertę albo pod marką tą swoją parasolową, albo wręcz odwrotnie, stara się zaoferować zupełnie nowy brand, tak żeby nie zrazić tych potencjalnych konsumentów. Ale to oznacza, że ta zmiana dla tych producentów mięsa jest widoczna i to, że oni wchodzą z tymi nowymi markami, czy z rozszerzeniem tej swojej oferty produktowej, jest jasnym świadectwem, że ten popyt jest i oni starają się go po prostu zagospodarować. Producenci, hodowcy mięsa przemysłowego albo gwałtownie wejdą w nowe technologie, albo zbankrutują. To nie będzie kwestia kilkudziesięciu lat, to jest kwestia w perspektywie dekady, parunastu lat. Obecnie nasza cała praca opiera się, 90% pracy opiera się na tym, że te firmy się same zgłaszają. I jesteśmy na takim etapie, że czasami nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym, co jest w ogóle super jakby gdzieś tam dla nas takim znakiem, że to się dzieje, że to nie jest tylko gdzieś tam, to nie są tylko nasze słowa i nasz research gdzieś tam właśnie zagraniczny, ale że faktycznie te marki reagują. No i póki co mamy taką trochę kolejkę firm, którym chcielibyśmy pomóc. One się zgłaszają same i tak jak mówię, w większości to jest ich inicjatywa i one już na tyle gdzieś tam rozpoznają tą markę roślinniemy, że po prostu wiedzą, że mogą nam zaufać i te współprace rodzą się w taki naturalny sposób, nie musimy już o nie zabiegać. Większość produktów polskich, które są u nas dostępne, są to produkty przypadkowo wegańskie, czyli producent dowiedział się od nas, że skład jego produktu jest zupełnie wegański i dopiero w danym momencie zaczyna się często tym chwalić, więc potem napisze, że herbatniki są 100% roślinne. Szkoda, że w Polsce jeszcze nie ma tak wielu producentów żywności wegańskiej. Polska jest zresztą bardzo dużym producentem żywności i myślę, że powinniśmy pójść w tym kierunku, między innymi dlatego, że żywność wegańska, czyli żywność roślinna, może być tak samo dobra, tak samo fajna dla osób, które wcale weganami nie są. Jest dobra dla wegetarian i osób również mięsożernych na diecie zawierającej mięso, po prostu połączą to z czymś innym. Natomiast robiąc produkt, który nie jest wegański, eliminujemy już część grup konsumentów, które mogłyby być tą żywnością zainteresowane. Jak byłam ostatnio na żaglach, to właśnie byłam z koleżanką, która jest wegetarianką i ona właśnie nie jadła nic mięsnego i tak stwierdziłam, kurczę, może spróbuję sobie chociaż tak przez chwilę. Udało mi się dzień. Ja o tym kiedyś myślałam i próbowałam i trochę mi się udało, ale też nie pykło. Ale ja po prostu bardzo, bardzo lubię mięso. Ja tak samo. Bo pomysł polega na tym, że zamiast hodować zwierzęta w cierpieniu, ale też z dużymi nakładami finansowymi, z koniecznością dbania o paszę, dawania antybiotyków, różnych tego rodzaju rzeczy, możemy po prostu to mięso sobie wyhodować w laboratorium. No i hodowanie tego mięsa laboratoryjnie polega na namnażaniu tych komórek, także w związku z czym jest znacznie bardziej kontrolowane. No nie wymaga podawania antybiotyków. Wiemy dokładnie, co jest na wejściu, co jest na wyjściu, w przeciwieństwie od hodowli przemysłowej. No i nie powodujemy tak dużego cierpienia. Także idea jest piękna. Pytanie, jak do tego dojść, żeby to zaczęło mieć ręce i nogi ekonomicznie, bo jakby wiemy, że to się da zrobić, już te eksperymenty pokazują, że jak najbardziej to jest realne. Problem główny polega na tym, jak z każdą nową technologią, że ona będzie miała ręce i nogi w momencie, kiedy ceny będą zbliżone. To nie musi być tak, że to będzie taniej znacząco na początku. Wystarczy, że będzie troszkę podobnie. I do tego momentu właśnie dochodzimy. To są chwile, kiedy mięso hodowane laboratoryjnie, mięso sztuczne, cenowo zaczyna się już zbliżać w pewnych szczególnych rynkach do mięsa produkowanego metodą zwykłą, przemysłową. Wiemy z teorii innowacji, że jest coś takiego jak krzywa S. Ta krzywa S określa zależność właśnie kosztową przy rozwoju nowej technologii i masowej produkcji. Na początku produkcji zawsze niemal jest tak, że nowa technologia jest droższa niż stara. Jak spojrzymy na przykłady Polaroida, firma, która była gigantem swojego rynku, mieli naprawdę wyśmienitą sprzedaż i pojawiły się cyfrówki. W Polaroidzie pomyśleli sobie, po pierwsze to jest za drogie, po drugie, co nas to obchodzi, przecież my się zajmujemy błyskawicznymi wydrukami zdjęć, a oni wszystko mają cyfrowo i zlekceważyli sprawę.
to był główny powód dlatego, że Polaroid poszedł na dno, bo nie uświadomili sobie, że to jest de facto to samo, błyskawiczny obraz. Nie dostrzegali tej różnicy. A cyfrówki błyskawicznie staniały i to samo prawdopodobnie będzie ze sztucznym mięsem. Jeżeli pomyślimy o tym, że technologia produkcji mięsa przemysłowo obecnie przez hodowlę jest już maksymalnie wyśrubowana, to znaczy już nie jesteśmy w stanie dokonać znaczących optymalizacji kosztów, a technologia sztucznego mięsa gwałtownie się rozwija, to od razu widzimy, że potencjał jest wielki. I nie bez powodu, w związku z czym firmy, które się zajmują mięsem, także obserwują i rozwijają te technologie, bo nie chcą pójść na to tak, jak poszedł Polaroid. O tym bardzo, bardzo dobrze powiedziała jedna z dużych amerykańskich firm, która w tym momencie nie przestawia się, ale zaczyna inwestować w alternatywy dla mięsa. Powiedzieli mi mianowicie, że chcą być liderem na rynku białka, niekoniecznie mięsa. I wydaje mi się, że to wynika, że jakby możemy różnie do tego podchodzić. Możemy podchodzić do tego w taki sposób, że to jest firma zła, ponieważ ona handluje cierpieniem zwierząt. Ale alternatywą dla tego jest pomyślenie raczej, że to jest po prostu firma, która handluje, jakby nam się podobało, jakby czy nam się to podoba, czy nie, jednak po prostu jedzeniem, bo ludzie traktują to jako jedzenie, nawet jeżeli my nie spożywamy takich produktów. I teraz pytanie, jakie jedzenie ta firma będzie produkować? Możemy patrzeć na McDonalda jako ucieleśnienie zła, a możemy po prostu patrzeć na McDonalda jako firmę, która produkuje bułki z kotletem i powalczyć o to, z czego ten kotlet będzie zrobiony. Kabanosy roślinne firmowane właśnie marką mięsną trafią szybciej do osób, które dopiero co albo które rozważają rezygnację z mięsa, które na przykład są na tym etapie, kiedy ograniczają ilość mięsa na swoim talerzu i im będzie łatwiej zaufać marce Tarczyński niż marce Dobra Kaloria, której jeszcze po prostu nigdy w życiu nie miała okazji próbować. I to jest też strategia. Natomiast jeśli mówimy już o osobach, które są bardziej jakby zaawansowane na tej swojej drodze wegetariańskiej, wegańskiej, no to tutaj może być kłopot, tak, dla takiego Tarczyńskiego i tu jest właśnie miejsce dla tej Dobrej Kalorii, która sobie doskonale radzi już z tymi, którzy od tego mięsa odeszli jakiś czas temu. No, jak mówimy o mięsie premium, to chociażby wołowina Wagyu czy wołowina Kobe wymaga bardzo dużego, precyzyjnego procesu wytwórczego, który jest trudno tworzyć nawet w zwykłej hodowli. I myślę, że to jest jeszcze odległa perspektywa. Tylko trzeba spojrzeć inaczej. Jeżeli będziemy mieli sytuację, w której owszem, super premium steki będą z hodowli, ale całe inne mięso będzie już sztuczne, to wcale nie jest wykluczone, że w pewnym momencie zmieni się percepcja społeczna. I ludzie, którzy jedzą mięso, to właśnie super premium steki, będą postrzegani troszkę obecnie jak myśliwi na przykład. Tak? Współcześnie percepcja myśliwych jest już wyraźnie inna niż 20 lat temu. 20 lat temu, jak ktoś mówił, że jest myśliwym, no to postrzegało się to jako pewien rodzaj sportu, powiedzmy. Współcześnie, jak ktoś mówi, że jest myśliwym, to już mu wyraźnie spadają słupki poparcia. To jest postrzegane jako troszeczkę barbarzyńskie i myślę, że podobnie będzie ze stekami. Czyli nawet jeśli to tak będzie, jak Pan mówi, że nie da się zrobić wołowiny Wagyu czy wołowiny Kobe tak dobrej w laboratorium, być może. No to jeśli to będzie 1 promil rynku sprzedażowego, to możliwe, że ten produkt zniknie z rynku właśnie dlatego, że ludzie przestaną akceptować zabijanie zwierząt do jedzenia. Nasza definicja weganizmu to jest ta etyczna. Czyli wegańskie będzie to, co po prostu nie powoduje cierpienia zwierząt, nie pochodzi od zwierząt, nie jest produktem wykorzystywania zwierząt. Więc jeżeli takie wegańskie mięso, powiedzmy wegańskie mięso, to mięso in vitro, rzeczywiście byłoby tak produkowane, że nie byłoby naznaczone cierpieniem zwierząt, no to jakby nie mielibyśmy oporów z podawaniem go, czy jakby nie był to dla nas moralny dylemat. Natomiast czy byśmy się na to zdecydowali tak z czysto smakowego względu, no to trzeba by stestować po prostu. Możemy się spodziewać negatywnych reakcji od 2 rodzajów organizacji. Po pierwsze od takich, które bardzo mocno nastawiają się na takie życie w zgodzie z naturą. To jednak jest cały czas dosyć kontrowersyjne spojrzenie w środowisku prozwierzęcym, żeby jeść w ogóle produkty przetworzone. Część osób czy organizacji promuje jedzenie jak najbardziej zdrowo.
nie do końca mam wrażenie, że rozumiejąc, jak funkcjonują ludzie, bo ludzie chcą jeść w miarę zdrowo, ale chcą też jeść wygodnie, chcą jeść smacznie, chcą czasami zjeść szybko i nie da się po prostu tego zastąpić przy pomocy samodzielnie pieczonego chleba czy samodzielnie wyrobionego tofu z soi namaczanej przez 24 godziny i gotowanej przez 5. Nawet więc widzę tutaj potencjalny problem takiego po prostu bycia przeciwko żywności przetworzonej, a z drugiej strony widzę problem w takich organizacjach, które myślę, że patrzą w sposób bardzo fundamentalistyczny na w ogóle sam temat zwierząt, no bo jeżeli ktoś całą swoją jakby samoidentyfikację oparł o weganizm, czyli życie bez mięsa i tylko jakby na roślinach, to w tym momencie z czymś takim jak czyste mięso mamy nagle problem, bo to nie jest mięso roślinne, to jest dalej produkt ze zwierząt, który wymaga często użycia jakichś tam komórek zwierząt, czy tam pobrania krwi. Więc myślę, że tu jest potencjalnie drugi problem, że nagle, jeżeli ktoś cały czas mówi o weganizmie, no to będzie miał często problem z tym, jak w ogóle o tym mówić, bo to nie jest wegańskie mięso. Jest to dalej mięso, po prostu nie cierpią przy tym zwierzęta. Pojawiają się teraz te próby produkcji sztucznego mięsa, tak? Tego hodowanego tam na jakichś tkankach. Także to jest dla mnie duża nadzieja właśnie, że może przynajmniej karmy dla zwierząt można by z tego robić. No ja akurat nie rzuciłabym się na takiego kotleta osobiście. Tak, chciałem spytać. Nie, jakoś nie miałabym ani takiej potrzeby, ani też nie wydaje mi się to apetyczne, po tylu latach szczególnie. Ale dla zwierząt byłoby to super rozwiązanie, gdyby się udało. Absolutnie wspieramy, dlatego też objęliśmy patronatem medialnym, takim partnerskim, książkę Paula Shapiro o czystym mięsie. Uważamy, że jest to świetne rozwiązanie nie tylko dla zwierząt, ale również dla naszego środowiska. Bardzo potrzebne i myślę, że to jest też bardzo ważny temat do popularyzacji, do edukowania, przede wszystkim do jakby zabijania strachu, który jest nieuzasadniony i bardzo dużo osób wypowiada się na ten temat zupełnie nie znając danych, faktów. Bardzo polecam najpierw przeczytanie tej książki, później wyrobienie sobie opinii. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby przejmować od razu czyjąś opinię, nie wiem, na przykład zasłyszaną na Twitterze, bo to nigdy się nie sprawdza. Trzeba po prostu samemu gdzieś tam zadecydować, jaka jest nasza opinia w danym temacie, ale tak, wspieramy. Myślę, że w najbliższym czasie nie. Bardzo bym chciała, ale myślę, że to jest bardzo trudny proces technologicznie również, żeby to mięso, to czyste mięso było dostępne na przykład na naszym rynku. Ale jestem realistką, ale też jestem pewna, że to się wydarzy, być może nie za kilkanaście lat i na każdym etapie, gdzie tylko będziemy mogli pomóc w popularyzacji takiego produktu, będziemy to robić na 100%. Jest takie zjawisko na świecie i ono niestety pewnie też będzie, bo zdrowy styl życia kosztuje więcej. I on jeśli nawet nie finansowo, to kosztuje więcej czasu, zaangażowania, myślenia o tym. Nie każdy chce, stać go na to, ma na to czas, ma na to możliwości, potrafi. I trochę jest tak, że później to społeczeństwo się zaczyna dzielić na tych ludzi, którzy są świadomi tego, co robią, i na tych, którzy po prostu jedzą obojętnie co, żeby było szybko, tanio, i mają też potem w związku z tym problemy. Znaczy to rozwarstwienie społeczeństw nie tylko właśnie idzie w parze, prawda, bogaci, biedni, ale też tacy, którzy to potem zresztą jest niestety z tym związane, którzy świadomie się odżywiają, dłużej żyją, mają mniej problemów zdrowotnych i ci, którzy tego nie robią. Więc wydaje mi się, że dostęp do informacji, do rzetelnych informacji i takie rozpowszechnienie tych informacji na temat diety wegańskiej, to jest też klucz do tego, żebyśmy po pierwsze wszyscy zaczęli dbać o zdrowie, a po drugie do tego, żeby nie pojawiały się takie wątpliwości co do wychowywania dzieci w tych rodzinach wegańskich, zupełnie nieuzasadnione przecież. I takie twarde, ekonomiczne, gospodarcze przykłady, jak i prawno-człowiecze pokazują, że zmiana jest możliwa. Dzisiaj, kiedy pomyślimy sobie, że kilkadziesiąt lat temu w Szwajcarii kobiety nie miały praw wyborczych, wydaje się to totalnie absurdalne. I wydaje mi się, że możliwe jest to, że kiedy spotykamy się za lat 20-30, będziemy w totalnie w innym społeczeństwie, w innej gospodarce, bo to jest, jeszcze raz powtórzę, kwestia i naszej etyki. Wydaje mi się, że to jest kwestia i etyki, i kwestia racjonalnego myślenia.
prostu nie ma przyszłości bez weganizmu. To nie jest też trochę tak, że to jest pewien trend, który przeminie i tyle na tych pustych obietnicach w cudzysłowie, czy jednak to będzie stale rosnąć? W moim odczuciu chciałabym, żeby rosło i w to mocno wierzę, ponieważ ten trend wiąże się z szerszym, to nie tylko jest dieta roślinna, to jak gdyby jest połączone też właśnie z filozofią zero waste, z odpowiedzialnością za zwierzęta. Tak naprawdę, ponieważ jest to tak wielowymiarowy temat i wiąże się z tą świadomością i z tym, że konsumenci chcą wiedzieć więcej, sami dociekają w internecie, sami grzebią, sami wyszukują, tworzą swoje definicje, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Uważam, że ponieważ to ma tyle różnych odnóg i tyle powiązań w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o takiego świadomego, odpowiedzialnego konsumenta, gdzie wierzę, że tacy wszyscy chcemy być, dlatego to nie powinno zginąć i nie może. I jak gdyby, ponieważ coraz więcej ludzi się tym interesuje, są to piękni ludzie z piękną duszą, z piękną wiedzą, to nie może zginąć.